Cześć! Witajcie w moim kolejnym vlogu. Ja właśnie się ogarnęłam, zrobiam sobie make-up, jeszcze tylko muszę się ubrać, bo dalej jestem w piżamie, jest godzina prawie 11. Jak zerknę, dokładnie 10:41. Mój syn Eryk jeszcze śpi, ma pierwszą drzemkę. Jak tylko wstanie, nakarmię go i jedziemy na małe zakupy. Czekając na mojego syna, piję sobie kawę w moim ulubionym kubku. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale w zależności od dnia i mojego nastroju taki też kubek wybieram z mojej szafy. Dodatkowo do kawy mam baklawę, moje ulubione ciacho. Byliśmy w Costco przedwczoraj i mieli właśnie typową grecką baklawę. Jest to moje ulubione ciasteczko. Nie jestem ogromną fanką słodyczy, ale jak jest baklawa, to muszę wziąć. Muszę. Nie będę Wam pokazywać wszystkiego, co kupiliśmy, bo w sumie takie podstawowe produkty, jakiś kurczak na rosół, filety z kurczaka, wołowinę, papier toaletowy, ręczniki papierowe, owoce, warzywa, więc takie podstawowe zakupy chyba nikogo nie interesuje. Co kupiliśmy dokładnie? Kupiliśmy w Costco taką pizzę, nigdy jej nie jadłam, więc spróbuję, czy jest dobra. Opakowanie były 3, jak widzicie, więc schowałam sobie je już do zamrażalnika, a jedną zjem teraz. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra. Grzyby z truflami. Ale tak jak mówię, spróbuję sobie tą pizzę, mam nadzieję, że będzie dobra. I jeszcze mogę Wam pokazać, że kupiliśmy takie zupki chińskie. O, to są te zupki. Ja w sumie nie jem czegoś takiego, ale Dominik mówi, że są bardzo dobre. Dla moich widzów, którzy mieszkają w Anglii albo w innych państwach, gdzie można znaleźć Costco, to polecam bardzo awokado. Mają tam najlepsze awokado, jakie kiedykolwiek jadłam. Oczywiście pomijając kraje, w których rośnie awokado, ale takie na przykład z Lidla czy z Tesco, to w Costco jest o wiele lepsze, także polecam. Witajcie w kolejnym dniu, a raczej powinnam powiedzieć w kolejnym tygodniu. Plan na ten vlog był całkowicie inny, ale wiemy, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji. Ostatnie 2 tygodnie, a nawet ponad 2 tygodnie były dosyć ciężkie. Mój syn miał RSV, czyli nie było ciekawie, miał temperaturę powyżej 40 stopni, nie chciał jeść, kaszlał bardzo, nie spał w nocy. Spędziliśmy dużo czasu u lekarzy, w szpitalu, także było dosyć ciężko, ale już jest ok. Ja właśnie odwiozłam mojego syna do żłobka po 2,5 tygodniu siedzenia w domu. W żłobku był tylko 3 dni, 1, 2 i 3 grudnia. Już pierwszego dnia po powrocie ze żłobka mój syn zaczął kaszleć, ale nie obawiałam się jakoś tak bardzo, ponieważ nie był to jakiś taki silny kaszel, było to dosłownie kilka kaszlnięć, także stwierdziłam, że okej, we wtorek też idzie do żłobka, we wtorek było to samo, ale w środę już zaczął kaszleć coraz bardziej, więc stwierdziłam, że zostawię go w domu. W piątek, 5 grudnia poszliśmy rano do lekarza, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy to jest po prostu jakiś taki zwykły kaszel, czy coś się dzieje. W ten sam dzień poszliśmy do lekarza drugi raz, ponieważ mój syn miał wysoką temperaturę, miał prawie 39 stopni, więc poszliśmy do lekarza kolejny raz, żeby sprawdzić, co się dzieje, żeby jeszcze raz lekarz go zbadał. I na początku nie wiedzieliśmy, że jest to RSV. Dopiero jak w poniedziałek, czyli kilka dni później, spędziliśmy całą noc na pogotowiu. Nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic. Jedyne co, to zrobili Erykowi testy na wirusy, więc wtedy okazało się, że ma RSV.
Nie były to przyjemne 2 tygodnie, ale już wszyscy stanęliśmy na nogi, wracamy do naszej rutyny, o ile można to nazwać rutyną, bo po chorobie Eryk nie ma rutyny, tak jak wcześniej miał 3 drzemki o konkretnych godzinach, jedzenie o konkretnych godzinach. Teraz nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje, nie ma żadnej rutyny, tak jak powiedziałam. Zazwyczaj w ciągu dnia miał 3 drzemki, wczoraj miał 2 drzemki, przedwczoraj miał 1 drzemkę, bo nie chciał spać, także nie wiem, jak to będzie. Musimy powrócić z powrotem do rutyny. Mam nadzieję, że nam się uda, ale na razie cieszę się, że mój syn już jest w pełni zdrowy. Teraz jadę na kawę, a później jadę do fryzjera. Przed południem mam dla siebie, bo Eryk jest w żłobku do godziny 13. Później go odbieram i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Dzisiaj jest Wigilia, 24 grudnia. Ja przed chwilą odwiozłam mojego syna do żłobka, a teraz jadę do centrum Southampton pozałatwiać parę rzeczy, zrobić jakieś szybkie zakupy, pogadać z Wami i będę wracać z powrotem do domu. Jeżeli jesteście fanami gier planszowych, to ta gra jest bardzo fajna, polecam Wam. I ta Carcassonne też jest bardzo fajna. A Catan jest moją ulubioną grą. Pierwszy raz Wigilię mam taki totalny chill. Zazwyczaj to wygląda tak, że wstaje się z samego rana i gotuje się aż do kolacji wigilijnej i nawet jeszcze u mnie w domu bardzo często po zjedzeniu kolacji wigilijnej jeszcze dokończało się sałatkę jarzynową. Także dzisiaj ja chodzę sobie po sklepach, idę sobie teraz na kawę i tak wygląda moja Wigilia pierwszy raz w życiu. Chciałam iść do kawiarni, ale było bardzo dużo ludzi, nie spodziewałam się tego, więc stwierdziłam, że pójdę do Hanoi Bistro. Jest to wietnamska restauracja, zamawiam sobie kawę, czekam jeszcze na moje jedzonko i chwilę sobie tutaj posiedzę. Tutaj są moje spring rollsy, oczywiście bez mięsa, bo dzisiaj poszcza. Jesteśmy w domku. Tak. Wysiadamy już. Hopsi. No już, ja wiem, że chcesz wyjść. Ciągamy czapę, tak? Hej. Oj, oj, oj. Kto tam wrócił? Witajcie w Boże Narodzenie. My Boże Narodzenie spędzamy w domu. Czemu? Bo znowu jesteśmy chorzy. Znowu dopadło nas przeziębienie. Eryk znowu przyniósł jakieś choróbsko ze żłobka. Najbardziej jest mi przykro, że on jest chory, bo jeszcze tak naprawdę dobrze nie wyzdrowiał z poprzedniej choroby, czyli RSV, a teraz jest przeziębiony. Pierwszy raz spędzamy święta Bożego Narodzenia z Erykiem w trójkę. Jako że spędzamy święta Bożego Narodzenia tylko w trójkę, są to bardzo skromne święta, dodatkowo, że jesteśmy chorzy, jak już powiedziałam. Oczywiście zrobiliśmy sobie taką małą wigilię dla moich widzów, którzy nie są z Polski i nie wiedzą, jak wyglądają święta w Polsce.
to my w Polsce zaczynamy święta już 24 grudnia, kolacją wigilijną. Tradycyjnie, jeżeli na niebie pokazuje się pierwsza gwiazdka, siadamy do stołu wigilijnego. Oczywiście w praktyce wygląda to różnie, kiedy kto ma czas, to po prostu siada. U nas była to godzina jakoś tak 18, więc już dawno po pierwszej gwiazdce, po kolacji wigilijnej Dominik położył Eryka spać, a ja poszłam na pasterkę. Po pasterce wróciłam do domu i oglądaliśmy z Dominikiem telewizję. Tak wyglądał u nas 24 grudnia. Dzisiaj w Boże Narodzenie nie robimy kompletnie nic. I jutro pewnie też, bo wiadomo, nikomu nie chce się nic robić, jak jest się chorym. Kiedy mieszkałam w domu, święta wyglądały oczywiście całkowicie inaczej. Tak jak powiedziałam już wcześniej w tym filmiku, 24 grudnia od samego rana gotowało się, sprzątało, przygotowywało się wszystko, potem siadało się do kolacji wigilijnej, później jeszcze dodatkowo dotańczało sałatkę jarzynową, czy też jakieś ciasta. Później jechaliśmy do dziadków i spędzaliśmy święta rodzinnie. Każdego dnia świątecznego, czyli Boże Narodzenie, Szczepana, spędzaliśmy u kogoś innego z rodziny, czyli było bardzo, bardzo rodzinnie. Teraz wygląda to całkowicie inaczej, ponieważ, jak już wiecie, mieszkam w Anglii i tutaj moją rodziną jest Dominik i Eryk. Nie mam tutaj nikogo innego, moja mama mieszka w Szwajcarii, a reszta mojej rodziny jest w Polsce, więc spędzamy ten czas sami. Zazwyczaj spędzamy go z przyjaciółmi, ale jako że jesteśmy chorzy, to nie zapraszaliśmy nikogo do siebie i my też nigdzie nie idziemy. Mam nadzieję, że Wy spędziliście święta tak, jak sobie zaplanowaliście, wymarzyliście. Kto chciał spędzić ten czas z rodziną, to spędzi. Kto chciał spędzić czas samotnie, to spędza święta samotnie, bo wiadomo, każdy ma inne preferencje. A teraz żegnam się już z Wami w ten bożonarodzeniowy dzień. Filmik ten ukaże się dopiero w następnym roku, bo jako, że jestem przeziębiona, to na pewno nie będzie chciało mi się edytować tego vloga, także wybaczcie. Ja dokończę sobie swoją kawkę, a Wam życzę miłego dnia, popołudnia, wieczora, bądź dobranoc, w zależności o której godzinie oglądacie tego vloga. Pa, pa!